Dzień dobry. W dzisiejszym filmie postaramy się wykonać takie oto drewniane gwoździe dębowe, dyble do zabijania więźby, do zabijania konstrukcji drewnianych. Zostałem ostatnio zapytany, czy jestem w stanie takie rzeczy zrobić. No więc pomyślałem, czemu nie, spróbujemy, ale ma być to zrobione ładniej, czyli nie ma być tych znaczników od zabieraka w tokarce. No, nie wyglądało to zbyt estetycznie, więc postaramy się zrobić to po prostu ładniej. Od czego zaczynamy? No oczywiście od przezbrajania maszyny. Tu akurat Arek rusza z przezbrajaniem z grubościówki na wyrówniarkę, ponieważ no, trzeba jakoś przygotować ten materiał. Zrobimy to z dębiny, jak powiedziałem. Teoretycznie również buk myślę, żeby się nadał, chociaż kołki bukowe może bardziej nadają się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a dębina wydaje mi się, że znowu tutaj lepiej się spisze, jeśli ten dybel będzie przechodził przez ścianę i jego koniec będzie eksponowany, będzie widoczny zupełnie na dworze. A więc akcja króciutka i deseczka przygotowana. Przygotowana, żeby rozciąć to na pilarce i tutaj muszę zwrócić uwagę Arkowi, zobaczcie, jaki błąd zrobi. To dokładnie, o czym mówiłem w ostatnim filmie. No, nie wierzę. Nie było mi w tym momencie w warsztacie, kamera była włączona. Tak, zostawił pięknie listewkę i ona w tym momencie powinna ładnie nam wystrzelić. No, Arek, nieładnie. No dobra. Ale teraz już możemy nadać konkretny wymiar, tak? Czyli robimy tutaj kołek, który będzie miał 14 na 14 mm, ponieważ będzie to wiercone na centrum ciesielskim, czyli gniazda pod te kołki będą wiercone, właśnie 14. No więc tutaj zaczynamy od przygotowania listewki 14 na 14, ale oczywiście takie listewki nie jesteśmy w stanie włożyć w otwór okrągły, tylko co możemy zrobić z tym? Jak myślicie? 3, 4. No, tutaj oczywiście musimy uciąć sobie to na wymiar. Kołki będą wystawały 20 mm do środka i na zewnątrz, czyli tutaj szykujemy sobie kołek 140 plus 20 plus 20, 180 mm i oczywiście będą różnej one długości stosowane, bo w wielu miejscach będą cieńsze przekroje, w kilku miejscach będą jeszcze grubsze, a tutaj robimy na razie taką próbę, tak? No więc dobra, mamy tutaj wymiar nadany i teraz możemy wykonać właśnie, co robimy? Frezujemy z 4 stron, niewielki bardzo zbiór. Tutaj ciężko było to pokazać, bo już trzeba byłoby jeszcze gdzieś tam, nie wiem, może jeszcze wyżej tą kamerę gdzieś umieścić, ale z lewej strony, tak na końcu obrazu widać zderzak. O właśnie, no teraz już widać wszystko. Czyli mamy przefrezowane to z 4 stron i tak wygląda nasz dybel. Ośmiokąt, tak jest, i 20 mm na końcu mamy tą główkę, która będzie wystawać. I teraz tutaj akurat sobie zrobimy dla tej wersji powiedzmy 180. Można byłoby tutaj mierzyć od początku, tutaj Arek mierzy od końca, ale dobra. I krok kolejny to będzie zaostrzenie tego, ponieważ w tej postaci jeszcze nie do końca by to weszło w wiercone otwory, ale też chodzi o to, żeby ta końcówka, która wyjdzie na drugą stronę, żeby też była w miarę estetyczna. Więc tutaj korzystamy z takiej specjalnej ostrzałki do kołków. To, co jest zrobione, czyli właśnie chwycone w tym ścisku drewnianym, to jest dystans. Dystans, który ogranicza nasze ostrzenie tego kołka i gotowe. Pięknie, super czyściutko zaostrzone. I jeszcze główka, tutaj frezarka i znowu frez na 45 stopni. Do łożyska dojeżdżamy, to jest bardzo taka
delikatna praca i zobaczcie, taki oto kołeczek zrobiony. Samo przygotowanie tych maszyn, które tutaj Wam pokazałem, no zajęło nam powiedzmy z pół godziny, żeby to wszystko ustawić, a samo wykonanie kołeczka to już idzie migiem. Oczywiście, jak zrobimy to seryjnie, pójdzie to jeszcze dużo szybciej.